Cześć, tu Jakub Giedziel, wasz przewodnik sudecki i wrocławski. Dzisiejsze przejście jest początkowym fragmentem wrocławskiej czerwonej trasy turystycznej o długości około 1,5 km. Ostrów Tumski pierwotnie był jedną z wysp mat rzecznych znajdujących się na meandrującej rzece Odrze. Był to punkt zbiegu antycznego szlaku bursztynowego i handlowej drogi królewskiej Via Regia. Tuż obok Ostrowa znajdowała się jedna z najdogodniejszych przepraw przez Odrę. Jednocześnie położenie pośrodku rzeki dawało możliwości obronne przed potencjalnym najazdem, co sprawdziło się w połowie XIII wieku. Pierwszy gród osada najprawdopodobniej powstała tu na długo przed powstaniem państwa polskiego i Wyspę Tumską zamieszkiwały plemiona. Po zjednoczeniu plemion polskich przez Mieszka w roku 1000 już za panowania Bolesława Chrobrego po zjeździe gnieźnieńskim utworzono biskupstwo wrocławskie. Gdy ziemie znajdowały się pod panowaniem państwa Piastów, stworzyli oni na Ostrowiu Tumskim prawobrzeżny gród książęcy z wałem palisadowym. Następnie gród ten ulegał przekształceniom i rozbudowie w murowany zamek. Po przeniesieniu się ciężaru władzy na lewą stronę Odry i lokalizacji Wrocławia, Ostrów Tumski został sprzedany władzom kościelnym i trafił pod pełne zwierzchnictwo duchowieństwa. Stary gród, mury i budynki świeckie zostały stopniowo rozebrane i zapomniane, a następnie zbudowano na nich domy zakonne. Z czasów piastowskich przetrwały kościoły oraz fragmenty dawnych murów i fundamenty znajdujące się pod ziemią. Na początku XIX wieku odnoga Odry po północnej części Wyspy Tumskiej została zasypana i Ostrów połączył się z Ołbinem. W miejscu zasypanej odnogi i terenów naokoło utworzono ogród botaniczny oraz plac katedralny od wschodu. Pozostałości starego koryta rzeki można dziś zobaczyć w postaci stawu w ogrodzie botanicznym. Dzisiejszą trasę zaczynamy przy pomniku papieża Jana XXIII w miejscu, gdzie istniał pierwszy najdawniejszy Wrocław. Monument przedstawia Angelo Giuseppe Roncalliego, pełniącego pontyfikat od 1958 do czerwca 1963 roku. Jest to granitowy posąg o wysokości około 5 metrów autorstwa Ludwiki Nitrzowej, odsłonięty w 1968. Jan XXIII był nazywany Dobrym Janem, Janem Uśmiechniętym i Janem Pokornym. Napis Pacem in Terris oznacza pokój na ziemi. Jan XXIII zmarł w Watykanie w 1963 na raka żołądka. 3 września 2000 roku został beatyfikowany przez Jana Pawła II. Za pomnikiem znajduje się unikatowy romańsko-gotycki kościół pod wezwaniem świętego Marcina. Jest to jeden z najstarszych obiektów wciąż istniejących we Wrocławiu z XIII wieku. Pierwotnie była to kaplica dworska znajdująca się w centralnej części zamku książęcego. Kaplica była wielokrotnie zmieniana i ulegała ogromnej liczbie przekształceń. W czasie II wojny światowej zniszczeniu uległo 80% murów. Obecnie oryginalna część widoczna jest jedynie u podstawy bliżej gruntu. Kościół posiada obecnie barokowe wnętrze i podziemną kryptę. W koło współcześnie odremontowanego kościoła Marcina zobaczycie bruk wykonany z kamienia polnego naniesionego przez lodowiec. Zobaczycie tutaj mieszankę skał ze zlodowacenia południowopolskiego i zlodowacenia środkowopolskiego. Wprawne oko wypatrzy tutaj kwarce, granity sudeckie i skandynawskie, granitognejsy, bazalty, gnejsy, granit drobnoziarnisty, granodioryt, brekcje, aplity, szarogłazy. Gdy rozejrzycie się dalej naokoło kościoła Marcina, zauważycie ceglane mury i czerwoną cegłę umieszczoną na chodniku. Jest to obrys dawnych murów obronnych i budynków wchodzących w skład prawobrzeżnego Zamku Piastowskiego. Współcześnie dokonuje się starań, by chociaż w takim niewielkim stopniu dać możliwość wyobrażenia turystom i mieszkańcom, gdzie znajdowały się najdawniejsze obiekty w mieście. Do dziś zachowały się częściowo mury, relikty siedziby Piastów z ośmioboczną kaplicą. W latach 1949-1951 odsłonięto fundamenty zamku podczas badań archeologicznych pod budynkiem klasztornym zakonu sióstr Notre Dame. Obecnie podziwianie fundamentów zamku jest dostępne u sióstr w ramach podziemnej trasy Piastowska Pieczęć za niewielką opłatą. Przedstawiona jest tam bardzo szczegółowo historia w formie tablic, makiet i animacji komputerowej. Zobaczycie najstarsze fragmenty Wrocławia wraz ze szczegółowymi opisami. Oprócz tego możecie skorzystać z oferty kawiarenki Świętej Jadwigi znajdującej się na parterze. Idąc dalej dotrzecie do gotyckiej kolegiaty Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja z XIII wieku na Placu Kościelnym. Jest to wyjątkowe dwupoziomowe założenie rzadko spotykane w Europie. Na dole znajduje się kaplica Świętego Bartłomieja, która nie jest dostępna, a wyżej górny kościół Świętego Krzyża.
Zarówno górny, jak i dolny kościół mają ten sam trzynawowy halowy układ na planie krzyża z transeptem. Kościół górny jest strzelisty i wysoki, a kościół dolny ma sklepienie znacznie niżej. Sklepienia są krzyżowo-żebrowe, wsparte na masywnych kwadratowych filarach. W dolnym kościele znajduje się nagrobek biskupa Nankera z połowy XIV wieku, nagrobek biskupa Rosenberga i nagrobek kanonika Przemysława z Opawy. Dwukondygnacyjne założenie najprawdopodobniej wynikało z ograniczonej przestrzeni zabudowy na Ostrowie Tumskim. W XIII wieku Henryk IV Probus ufundował kolegiatę Świętego Krzyża przeznaczoną dla duchowieństwa, a na tym samym bardzo ciasnym fragmencie Ostrowa Tumskiego istniała potrzeba postawienia kościoła dla mieszkańców, stąd dolny kościół Świętego Bartłomieja. Układ dwukondygnacyjny był rozwiązaniem praktycznym wymuszonym przez małą działkę budowlaną na wyspie w najstarszej części miasta. Przed kolegiatą, również na placu kościelnym, znajduje się barokowa figura z 1732 roku przedstawiająca świętego Jana Nepomucena. Jan z Pomuku był wysoko postawionym duchownym kanonikiem praskim, generalnym wikariuszem arcybiskupa Pragi w XIV wieku. Wdał się w spór między królem Wacławem IV a arcybiskupem praskim Janem o wpływy i władzę nad kościołem w Czechach. Bronił niezależności kościoła wobec ingerencji władzy świeckiej. Konflikt zaostrzył się przy okazji zatwierdzania kandydatów do opactwa benedyktyńskiego. Został aresztowany i torturowany z rozkazu króla. A 20 marca 1393 roku po męczarniach został wrzucony z mostu Karola do Wełtawy, gdzie zginął. Według legendy nie chciał wyjawić tajemnicy spowiedzi żony króla Czech w czasie tortur. Gwiazdy nad jego głową symbolizują słowo takui, milczałem i wierne dochowanie tajemnicy spowiedzi. Krzyż w rękach Nepomucena symbolizuje męczeństwo za wiarę i wierność Kościołowi. Tutaj wchodzimy na główną ulicę katedralną łączącą most Tumski z placem katedralnym. Historycznie droga ta istnieje od X wieku, jest jedną z najstarszych we Wrocławiu. Na katedralnej znajduje się siedziba Caritas archidiecezji wrocławskiej wraz z łaźnią charytatywną. W tej kamienicy mieszkał przez jakiś czas polski astronom Mikołaj Kopernik, który przez co najmniej 30 lat był scholastykiem kanonikiem przy kolegiacie Świętego Krzyża. Opracował on prostszą teorię heliocentryczną, która lepiej tłumaczyła ruch planet na niebie. Za pomocą własnoręcznie skonstruowanych przyrządów odkrył zmienność mimośrodu Ziemi i ruch apogeum słonecznego względem gwiazd stałych. Dokonał również kilku obserwacji ekonomicznych dotyczących ilościowej teorii pieniądza i związków między podażą pieniądza a inflacją. Dalej, w czerwonym renesansowo-klasycyzującym budynku znajduje się restauracja Lwia Brama. Nad renesansowym portalem z medalionem znajduje się łaciński napis: mężowie nie z powodu siedzib, lecz siedziby z powodu mężów stają się sławne. A za czerwonym budynkiem zobaczycie rezydencję arcybiskupa metropolity wrocławskiego. Rezydencja biskupia w tym miejscu powstała w XIII wieku. Obecny budynek wielokrotnie rozbudowywano w XIV i XVII wieku. Faktyczna rezydencja biskupów wrocławskich znajdowała się w Nysie, a do Wrocławia została przeniesiona w 1945 roku. W okresie tuż przed transformacją ukryto tu 80 milionów złotych wypłacone z konta Solidarności. Przez pewien czas ukrywał się tu również Władysław Frasyniuk. Dalej znajduje się kuria metropolitalna i metropolitalny sąd duchowy. Stanowi centrum administracyjne archidiecezji dla diecezjalnych struktur kościelnych i organizacyjnych. Jest to siedziba Kościelnego Sądu dla Spraw Małżeńskich i Karnych w archidiecezji wrocławskiej. Obsługuje sprawy dotyczące nieważności małżeństw, karności duchownych i sporów diecezjalnych. Bliżej katedry znajduje się dawna reprezentacyjna barokowa siedziba biskupów wrocławskich. W czasie II wojny światowej pałac stracił dach, ale fasady przetrwały. Podobnie jak resztę Ostrowa Tumskiego odbudowano wszystko po wojnie. Obecnie budynek jest częścią kompleksu papieskiego Wydziału Teologicznego. Przed katedrą zobaczycie barokową figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem wykonaną z piaskowca około 1694 roku na zlecenie jezuitów jako symbol triumfu katolicyzmu. Autor jest nieznany, ale być może był to niderlandzki rzeźbiarz Sulpicius Gode. Konstrukcja cokołu składa się z masywnej dolnej części i zwężającej się górnej części z inskrypcją łacińską 1694. Posąg uznawany jest za najstarszy zachowany pomnik Wrocławia, ważny punkt refleksji duchowej i fotograficzny cel turystów.
Maryja depcze węża lewą stopą i stoi na globie ziemskim, co jest tradycyjnym motywem zwycięstwa nad ziemskim grzechem i szatanem. Archikatedra pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu nazywana jest Matką Kościołów Śląskich. To wyjątkowej klasy zabytek gotyckiej architektury sakralnej. Katedra ma 98 metrów długości, 44,5 metra szerokości, a wysokość to 97 metrów. Jest to trójnawowa bazylika z transeptem i prezbiterium o dosyć skomplikowanej budowie. Mury wykonane są z cegły wypalonej z lokalnej gliny z elementami wykonanymi z piaskowca sprowadzonego z Sudetów z okolic Radkowa. Sklepienia wewnątrz są krzyżowo-żebrowe w nawie głównej i krzyżowo-kolebkowe w nawach bocznych. Cała konstrukcja jest osadzona na drewnianych palach, które w warunkach beztlenowych mogą przetrwać przez tysiące lat. Obecna katedra to czwarta świątynia w tym miejscu. Gotycka forma powstała stopniowo między XIII a XIV wiekiem. Poprzedzona była przez trzy wcześniejsze znacznie mniejsze kościoły: przedromański, romański i późnoromański. Fragmenty ruin częściowo zostały odnalezione w czasie prac archeologicznych pod powierzchnią w rejonie chóru. W truchcie przy portalu głównym znajdują się dwa masywne trzony kolumn romańskich, uznawane powszechnie za pochodzące z rozebranej trzeciej katedry walterowskiej. Archikatedra ulegała wielokrotnie pożarom i przebudowom. Pod koniec II wojny światowej została uszkodzona w 70%, głównie w centralnej części, gdzie zawalił się dach. Wieże ocalały, a hełmy zostały zniszczone. Świątynię priorytetowo odbudowano do 1951, ale współczesne hełmy wróciły dopiero w 1991. W katedrze jest aż 21 kaplic zbudowanych stopniowo na zlecenie kolejnych biskupów przez dziesiątki lat. Z obiektów znajdujących się dookoła katedry możemy po kolei wymienić barokową kaplicę zmarłych, kruchtę północną z wieżą zmarłych, korpus nawowy północny, figurę świętego Jana Chrzciciela, patrona katedry, kaplicę świętego Jana Chrzciciela, barokową kaplicę elektorską, gotycką kaplicę mariacką z epitafiami, barokową kaplicę świętej Elżbiety, zakrystię kolegiacką, korpus nawowy południowy, rzeźbę świętego Wincenta, patrona kapituły, umocowany do krawędzi dachu oryginalny z XV wieku miedziany żygulec, wieżyczkę komunikacyjną w wieży południowej prowadzącą na chór muzyczny, wejście południowe, kaplicę Najświętszego Sakramentu i oczywiście kruchtę zachodnią przed portalem do nawy głównej. W ścianie południowej wieży dostrzeżecie kamienną twarz przerażonego mężczyzny. To tzw. henio-zbójnik, z którym związana jest legenda. Prawdopodobną hipotezą jest, że to twarz budowniczego lub reprezentującą budowniczych katedry. Być może nie istnieje powód, jest to po prostu fragment starszej, nieudanej lub ułamanej rzeźby. Istniał pogląd, że lew znajdujący się przy portalu głównym katedry jest starszy niż romańskie pozostałości. Hipoteza ta jednak to raczej mit. Rzeźba wydaje się być zbyt szczegółowa w tylnej części i lew jest raczej gotycki z późniejszych czasów. Z innych ciekawostek dowiecie się, że katedra jest zbyt krótka, ponieważ musiała zmieścić się już w istniejącej zabudowie. Z kolei w części środkowej, patrząc od południa, z łatwością zauważycie, że katedra jest lekko złamana w murze, co najprawdopodobniej wynika z pomyłki budowniczych. A gdy spojrzycie z daleka na hełm wieży południowej, również zobaczycie, że jest on odchylony i niesymetryczny. Krzywa wieża we Wrocławiu. Po wyjściu z katedry po schodkach dotrzecie do wrocławskiej księgarni archidiecezjalnej. Mieści się ona w powojennym budynku zbudowanym w luce pomiędzy starszymi kamienicami. Oferuje szeroki zakres literatury religijnej, dewocjonalia i publikacje o Wrocławiu. Na północ od katedry znajduje się duszpasterstwo świętego Jana Chrzciciela. Organizuje msze, wydarzenia, rekolekcje, wolontariat oraz tworzy wsparcie dla wiernych w różnych stanach życiowych. Idąc w kierunku wschodnim nie wolno przejść obojętnie obok kościoła świętego Idziego, najstarszego zachowanego budynku Wrocławia. Jest to niewielki późnoromański kościół z przełomu XII-XIII wieku. Przykład wczesnośredniowiecznej architektury sakralnej używany także jako kaplica szpitalna. Jest to oczywiście najstarszy czynny kościół w mieście. Cokół kościoła zawiera elementy pochodzące z wcześniejszej budowli, najprawdopodobniej z trzeciej katedry walterowskiej. Zauważycie tu dwa portale w odmiennych stylach, jeden romański z oryginalnego okresu budowy i drugi późniejszy renesansowy. Kościół łączy się z sąsiednim budynkiem przez tzw. bramę kluszczaną, bramę kluskową z charakterystyczną kamienną kulą na szczycie.
Według legendy to skamieniała kluska, która uciekła Konradowi tęskniącego za zmarłą żoną Agnieszką i jej kluskami. Legenda ta jest często opowiadana przez przewodników i każdy z nich ma własną wersję tej historii. Dalej na wschód ujrzycie pomalowany na jasno-żółte kolory budynek Muzeum Archidiecezjalnego. Kolekcja liczy ponad 6000 zabytków. W zbiorach prezentuje dzieła sztuki sakralnej, ołtarze, monstrancje, mszały, szaty liturgiczne. Oprócz tego zobaczycie rzeźby, malarstwo, złotnictwo, tkaniny, starożytne artefakty, w tym egipską mumię z III-II wieku przed naszą erą. Znajduje się tutaj księga henrykowska przechowywana w archiwum z zapisem najstarszego zdania w języku polskim. Muzeum utworzono, by chronić zabytki sakralne Śląska zagrożone zniszczeniem po sekularyzacji w 1810 roku i przebudowach kościołów. W czasie II wojny światowej część zbiorów zaginęła lub uległa zniszczeniu. Oprócz ekspozycji organizowane są tu koncerty, wykłady, programy radiowo-telewizyjne i spotkania przewodników. Dalej, po północno-wschodniej stronie placu katedralnego nie do przeoczenia jest gmach Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w stylu neogotyckim. To instytucja formacyjna dla kandydatów na księży zlokalizowana przy placu katedralnym 14. Obejmuje seminarium duchowne, rektorat i prowadzi rekolekcje. Na fasadach zobaczycie cegły klinkierowe, czyli cegły z nałożonym szkliwem. Cegły z naniesioną glazurą wypala się w piecach ceramicznych w bardzo wysokiej temperaturze. W trakcie wypału glazura topi się i stapia się z powierzchnią cegły, tworząc trwałą, błyszczącą, twardą powłokę. Po ostygnięciu cegła jest odporna na wodę, ścieranie i czynniki chemiczne. Kolory zależą od zastosowanych tlenków. Miedź daje kolory zielony, kobalt niebieski, żelazo, brąz, czerwień. Naprzeciwko seminarium, na środku trawiastego placu, znajduje się kolumna Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to okazały monument sakralny symbolizujący Chrystusa w koronie, umieszczony po stronie wschodniej Ostrowa. Służy jako znak nabożeństwa i przypomnienie centralnej roli Chrystusa w wierze katolickiej. Pomnik wykonany jest z czerwonego gnejsu oczkowego i bazaltu. W części wschodnio-południowej Ostrowa znajdują się budynki zakonne Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej, a bardziej na południe przy ulicy Świętego Józefa Zgromadzenie Sióstr Świętej Elżbiety. Zobaczycie tutaj również nowoczesny hotel The Bridge. Bliżej katedry, również w centralnej części placu, rośnie od 200 lat platan katedralny, pomnik przyrody. Jest to platan klonolistny, który został zasadzony na miejscu zasypanej od nogi Odry na początku XIX wieku. Samotny, bez towarzystwa innych drzew, przetrwał wojnę, zachował imponującą koronę i wciąż rośnie. Tutaj zawracamy w kierunku na zachód i po drodze zobaczymy dom wikariuszy przy Katedralnej 6. Wikariusz to duchowny katolicki, który jest pomocnikiem w prowadzeniu parafii, a nawet diecezji. W kilku budynkach na Ostrowiu znajdują się kanonie. Są to domy kanoników duchownych należących do kapituły katedralnej, czyli zgromadzenia duchownych opiekujących się katedrą. Kanonie pełnią funkcję dzielnic duchownych. Najczęściej są osobno ogrodzone z własnym wejściem. Na południe znajduje się nieco schowana, ale charakterystyczna ze względu na jasną fasadę i dach Biblioteka Archidiecezji Wrocławskiej. Budynek powstał w latach 2012-2021 i mieści bogate zbiory książek i archiwaliów dotyczących historii i teologii archidiecezji. Służy duchownym, studentom papieskiego Wydziału Teologicznego oraz badaczom. Bliżej katedry znajduje się skwer z rzeźbą Herkulesa, symbolem siły i odwagi. Posąg został tutaj przeniesiony ze zniszczonego parku w Bartoszowie w powiecie lubińskim. Dookoła na tym skwerze widać również parkowe, klasycystyczne urny i kwietniki, elementy małej architektury ogrodowej. Za posągiem Herkulesa mieści się aula papieskiego Wydziału Teologicznego. Jest to budynek pomocniczy z salą wykładową, która jest również wykorzystywana jako sala duża teatru na Ostrowie. Repertuar i daty spektakli sprawdzicie na stronie internetowej teatrnaostrowie.pl. Za aulą wejdziecie do sporego ogrodu papieskiego Wydziału Teologicznego graniczącego z rzeką Odrą. Z małej architektury można tutaj zobaczyć statuę, fontannę i ławki i wiele gatunków roślin ogrodowych typowych dla Wrocławia. W budynku PWT od strony ogrodu mieści się kawiarnia Garden Café z ciekawym malowidłem naściennym. Papieski Wydział Teologiczny to instytucja akademicka prowadząca wykłady i badania teologiczne na Ostrowie Tumskim. Współpracuje z Kościołem i instytucjami edukacyjnymi. Kształci przyszłych księży i teologów. Często organizuje konferencje, wykłady otwarte i sympozja.
Na dole w przyziemiu można zejść do infocentrum na Ostrowie Tumskim. Jest to punkt informacyjno-turystyczny służący pomocą zwiedzającym turystom. Na fasadzie PWT znajduje się popiersie Bolesława Kominka. Stanowi upamiętnienie kardynała Kominka jako pierwszego polskiego arcybiskupa metropolity wrocławskiego. Został pochowany w kaplicy świętego Kazimierza w południowej nawie archikatedry wrocławskiej. Wracając katedralną, miniecie po drodze dom księży emerytów imienia Jana XXIII. Jest to miejsce zamieszkania i opieki dla duchownych przechodzących na emeryturę. Przy placu kościelnym, gdzie już byliśmy z pomnikiem Nepomucena, zobaczycie okazały barokowy gmach dawnego sierocińca. Budynek został wybudowany w latach 1702-1715 według projektu Johanna Blasiusa Paintnera. Podczas II wojny światowej budynek doznał uszkodzeń murów, tynków i sztukaterii, lecz jego struktura została zachowana. A po drugiej stronie ulicy zobaczycie krasnala drukarza Kaspra. Upamiętnia drukarza Kaspra Eliana. Elian był twórcą pierwszej znanej drukarni we Wrocławiu w budynku, który znajduje się przed wami. Jego drukarnia powstała około 1475 roku. To bardzo wcześnie, bo Gutenberg rozpoczął druk około 1450 roku. Wydawano tu głównie książki o tematyce kościelnej, prawniczej i liturgicznej, co było typowe dla początków drukarstwa. Bliżej mostu Tumskiego zobaczycie kościół świętego Piotra i świętego Pawła. Jest to gotycka świątynia, która powstawała w latach 1404-1454 i była wielokrotnie zdewastowana przez pożary. Podobnie jak w przypadku większości świątyń była odbudowana i jej styl ulegał zmianom. W 1813 roku mieścił się tu lazaret dla francuskich jeńców wojennych. Przed wejściem do kościoła za ogrodzeniem w ogrodzie przy prezbiterium znajduje się figura trzymająca klucze. Przedstawia ona świętego Piotra z tradycyjnym symbolem, po którym możecie go rozpoznać. Tuż przy moście na ozdobnej zabytkowej latarni wisi krasnal Gazuś. Uosabia on wrocławskiego latarnika, który od ponad 16 lat zapala i gasi zabytkowe latarnie na dawnej wyspie Tumskiej. Prawdziwemu latarnikowi często towarzyszy niewielki tłum turystów z telefonami podczas codziennego rytuału. Jest to jedyne miejsce w Polsce, gdzie jeszcze zobaczycie tą tradycję. I nareszcie dotarliśmy do mostu Tumskiego. To stalowy most z 1889 roku zastępujący wcześniejsze drewniane konstrukcje. Łączy Ostrów Tumski z wyspą Piasek. Jest to jeden z najstarszych mostów wciąż istniejących w mieście Wrocław. W ostatnich latach jest znany jako most zakochanych. Pary wieszały na nim kłódki symbolizujące miłość i oddanie. Kłódki w pewnym momencie stanowiły nadmierne obciążenie dla mostu i regularnie są usuwane. Szacuje się, że zebrano nawet ponad 20 ton. Drodzy Państwo, chciałbym Wam podziękować za uwagę, obejrzenie odcinka. Zostawcie proszę łapkę w górę, sprawdźcie pozostałe filmy na moim kanale. Dziękuję i do usłyszenia. Cześć!